Cześć, witam Was w 135 vlogu. Dzisiaj Wam pokażę już taką poważniejszą robotę, poważniejsze wyzwanie i powiem Wam, że no dało mi to popalić. A konkretnie chodzi tutaj, pani miała wyciek, dokładnie jak spuszczała wodę z wanny, to w garażu jej leciało, to w domku bliźniaku, to w garażu jej z sufitu woda leciała. I tylko właśnie przy spuszczeniu, jak było powyżej, powiedzmy tam pół wanny, czy coś w tym rodzaju, większa ilość. No powiem Wam, że domek to był bliźniak, oddany parę lat temu. Także no ładnie wykończony, ładnie zrobiony. No niestety nie obeszło się bez kucia płytek, no ale no nie szło tego po prostu przeskoczyć. Awaria była poważna, bo tam już sufit w garażu już dość zaczął puchnąć, no i no, są rzeczy, których się nie przeskoczy. Starałem się to zrobić jak najmniejszym kosztem, chodzi o skuwanie, dewastację, no ale te rury odpływowe musiałem znaleźć, odkryć, wymienić, znaleźć przyczynę, usunąć tą przyczynę. Także generalnie rzecz biorąc, no robota była naprawdę poważna, przy czym no już poważnego uszczerbku, znaczy poważnego, no żartuję z tym poważnym, ale porządnie sobie palucha rozwaliłem. Ten moment Wam tu pokażę, chociaż powiem, muszę go zablurować ze względu na cenzurę YouTube'a, no nie mogę pokazać tego. Nie mogę tego pokazać także, a zresztą nie ma się czym zbytnio chwalić, ale rozwaliłem sobie do mięcha porządnie o płytkę, także moi kochani, używajcie rękawic. Ja no, zawsze powtarzam, trzeba rękawice używać, choć sam ich nie używam. I to jest naprawdę błąd i wcześniej czy później się zemści i się na mnie właśnie tu przy tej pracy zemścił i to dość boleśnie i także teraz mam plasterek póki co, ale byłem na pogotowiu, dostałem zastrzyk przeciwtężcowy, mam 2 szwy, także no było uważać i nosić rękawice do takiej pracy. No ale wracając do tematu, po wielkich bojach, trudach, no po prostu wymieniłem odcinek tych rur, oczywiście przetestowałem wszystko, sprawdziłem, przestało ciec. Zresztą na tym materiale będziecie widzieć, jaki tam deszcz z sufitu pada przy spuszczaniu wody z wanny. I do tego, no mówię, wanna ładna, taka nowoczesna, no wanny oczywiście nie uszkodziłem, ale zresztą nie będę uprzedzał faktów, wszystko zobaczycie w dzisiejszym materiale, na który Was serdecznie zapraszam. Bo myślę, że warto, rzadko to się zdarza, to jest naprawdę wyjątkowe sytuacje, żeby w tak nowych budynkach takie rzeczy się działy. Generalnie powiem Wam tak, chodziło o to, była jedna rura, nie wiem czy celowo czy nie, była uszkodzona, była dziureczka i bodajże w 2 kolankach były zawinięte uszczelki. I to były przyczyny tych wycieków. No a jak ja to robiłem, jak to wszystko wyszło, zapraszam Was do oglądania. Myślę, że dzisiaj naprawdę ciekawy odcinek, także nie przynudzam, zapraszam i oczywiście do zobaczenia za tydzień przy następnym materiale. Cześć! O hej! Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj jadę na dość ciekawą pracę. Ja tam wcześniej co prawda byłem oglądać, ale powiem Wam o co chodzi. Pani ma wannę i jak woda leci bieżąco do wanny, to nic się nie dzieje, ale gdy napełni wannę i po kąpieli spuszcza wodę, jej tam piętro niżej w garażu zaczyna z sufitu, ze stropu kapać woda. Ja tam wcześniej podkułem w tym stropie w garażu, ale tam rura wchodzi wyżej, także muszę dzisiaj podjechać, znaczy jedziemy dzisiaj tam.
Jedziemy tam, bo muszę tak, zdemontować wannę i w posadzce odkuć odpływ, bo to jest ewidentnie od odpływu, bo tak to woda nie leci, tylko przy spuszczaniu wody z wanny, gdy jest wanna napełniona, zaczyna kapać. Także no, dom to jest dom bliźniak, jest, powiem Wam, stosunkowo świeży, bo ma bodajże 5 czy 6 lat i takie chocki się dzieją, nie wiem co tam jest, także no generalnie no tak czy inaczej no trzeba tą wannę zdemontować. I odkuć. Moment. I zdemontować tą wannę i odkuć w posadzce tą rurę, te przyłącze całe, bo no trzeba dojść do gdzieś, bo ewidentnie to jest przy spuszczaniu wody gdzieś na połączeniu, albo przy montażu gdzieś uszczelka była zawinięta, nie wiem, no bo w sumie nowa, świeża instalacja, no bo to 5 czy 6 lat, czy nawet 10 lat, czy nawet 10 lat jakby było, to nie jest stara instalacja i takie rzeczy, no teoretycznie rzecz biorąc, nie powinny się dziać. No ale coś ewidentnie jest nie halo. Coś ewidentnie jest nie halo i no taka robota, powiem wam dość ciekawa, bo no tak jeszcze się nie spotkałem ze starymi rurami, instalacjami jak najbardziej. Ale z nową instalacją, w sumie nową, bo to no, tam te 5 czy 6 lat to nie jest wcale dużo. I takie rzeczy się dzieją. No powiem wam, fajne wyzwanie. Mam nadzieję, że będę mógł nagrywać i się z wami tym podzielić. No zobaczymy jak to będzie, jak to wyjdzie. Także szykuję się na większą robotę, że tak powiem, no ale jak będzie, się okaże, jak zawsze na miejscu, także no, jak zawsze do zobaczenia na miejscu. No i tu zaczynamy bałagan, tu jest odtąd przynajmniej trzeba zacząć, czyli wannę no, trzeba wyciąć z silikonu, żeby ją odstawić. I wanna była obsilikonowana w koło, tu no, musiałem wszędzie w koło ładnie wyciąć, bo jak widzicie wanna jest cała odlana, to jest akrylowa wanna, na szczęście nie ceramiczna, także nie była aż tak ciężka, choć też do lekkich nie należała. No ale generalnie, żeby się dostać pod wannę, odsunąć, no trzeba było tu przy ścianie ładnie ten silikon przy podłodze wyciąć cały. No jak mamy wycięte, można odsunąć. Jak mówię, wanna no nie była zbyt ciężka, ale też nie należała do najlżejszych. No i tutaj będziemy szukać teraz wycieku. No na początek na pewno muszę no podkuć, niestety skuć te płytki, zresztą jak później zobaczycie, no musiałem dużo więcej wykuć, ale starałem się od jak najmniejszych strat po kolei sukcesywnie dochodzić do punktu, gdzie ten wyciek był. I tutaj ręcznie odkuwałem, żeby no, nie pouszkadzać
chciałem odkrywać właśnie stopniowo, delikatnie. Myślałem, że to jest gdzieś tutaj na wlocie na początku. I tak, żeby te kucie zostało pod wanną. No, jak później zobaczycie, niestety, no, nie było tak prosto, łatwo, jak na początku myślałem. Tutaj już też mokrawo było. Jak widzicie, jest ciemniejszy tynk w niektórych miejscach. Tutaj przy płytkach jest ciemniejszy. Tam dalej był jaśniejszy, czyli tutaj odkułem dalej. I po kolei każde łączenie sprawdzałem. Jak mówiłem, no nie chciałem, żeby to jak kuć tego wszystkiego maksymalnie. Tutaj zaraz zobaczycie efekt właśnie, jak widzicie, zaciek. Także tutaj ciekło dość mocno. Później wam pokażę, jak to ciekło w rzeczywistości. Tutaj wszystko mokre było, gnój to jest właśnie to połączenie, odpływ pion od tej wanny. Jak widzicie, tutaj to już od dłuższego czasu, jak tam mi mieszkańcy mówili, tam od dłuższego czasu ciekło. Oczywiście raz mocniej, raz słabiej, jak to w betonie, ale tam jak widzicie tutaj na bokach ta woda się rozchodziła po całym stropie w garażu. Czyli tutaj teraz sobie tą wannę tak prowizorycznie podłączyłem, żeby sprawdzić te wycieki, czy są tutaj, czy dalej. No niestety, no, inną metodą no, nie szło tego sprawdzić. Jak widzicie, zaraz tutaj sobie widzicie, sprawdzam, właśnie puściłem wodę i sprawdzam. Jak jest mniej wody, to tutaj właśnie cały dowcip polegał na tym, jak było mniej wody, to nie leciało. Przy okazji odkryłem, że syfon też nie do końca trzymał. Jak widzicie, takie krople na dnie tego syfonu, także ten syfon tutaj też do uszczelnienia, do poprawy był. Czyli tutaj ten cały korek do wanny, ten kliklak, on nie wiem czemu, ale się cały ruszał, dokręcić go no, nie szło. A nie chciałem też przesadzić z dokręcaniem, żeby nie zerwać, także postanowiłem to rozebrać, wyczyścić i pod uszczelkę dać silikon i skręcić to wszystko z powrotem. To jest taka robota przy okazji, jak już robiłem jedno, wanna była rozłączona, to no, mówię, po prawie tam nie były jakieś wielkie wycieki, bo jak widzieliście, tylko kropelki się pokazywały, ale pomyślałem, że od razu to też poprawię, żeby przy jednej robocie, przy jednym brudzie było i to też zrobione. Uszczelka w koło było mokra, tutaj właśnie między uszczelką a dnem właśnie wanny ta woda sobie podciekała. Nie dużo, ale podciekała, także no tutaj można dobrze wyczyścić, dać silikon, skręcić i to na pewno pomoże uszczelnić. Tutaj to wszystko ładnie obczyszczamy z brudu, z wilgoci, żeby było suche, czyste. No i tutaj w koło silikon i wtedy na to damy uszczelkę, dokręcimy nadmiar silikonu, usunąć i wtedy no zdecydowanie poprawia tą całą szczelność. Jednym kluczem kontruję, żeby mi się cały gwint, ten cały korek nie obracał, a tym kluczem, tą żabką dociągam to. Pod tą uszczelką ten silikon się ładnie tam rozprowadza. Nadmiar oczywiście potem zbieram. No i tu dociągnąłem. Teraz ten silikon wyrównam, wygładzę
I tutaj no, z tą, można powiedzieć, mikronieszczelnością no, sobie poradziliśmy. Ale to tak przy okazji było, jak mówiłem, to był po prostu drobiazg. Jeszcze sprawdzam uszczelki, ten syfon cały montuję. A tak jak widzicie, połączenie tej wanny jest na sztywno. No tutaj trochę trzeba było się pogimnastykować, żeby podłączyć tą wannę na sztywno, ale wam pokażę, jak to później zrobiłem. No co prawda można było iść na łatwiznę, dać harmonijkę, no ale jestem średnim zwolennikiem harmonijek generalnie rzecz biorąc i jeśli jest możliwość podłączenia na sztywno, to preferuję zawsze połączenie na sztywno. Tu oczywiście jeszcze ten nadmiar wody, to wszystko tutaj zbieram. Tu oczywiście nie jest to jeszcze docelowe podłączenie wanny, tylko chcę nabrać więcej wody, spuścić i sprawdzić, właśnie szukać dalszego wycieku, bo to te kropelki, które tam pojawiały się na tym syfonie, z pewnością nie było przyczyną wycieku aż w garażu. Także tutaj chcę nabrać, tak jak powiedziałem, więcej wody. Puścić i zobaczyć, co dalej na początek. Tutaj ten pierwszy odcinek wymieniłem tylko, żeby wyeliminować tutaj i ewentualnie potem szukać dalej. No i teraz tutaj kwestia właśnie tego podłączenia. To sobie właśnie podkładam młotek i tą gumową uchwyt od przecinaka. To jest taki dość gruby. Także wannę mamy uchyloną tak na wysokość ręki. I tu jak widzicie, no teraz trzeba tam wcisnąć rękę i ustawić kolanko w kielichu i wtedy to wszystko przesunąć, żeby wskoczyło. No, nie jest to komfortowe, wygodne. Tam ewentualnie jakby była druga osoba, mogłaby przytrzymać, polawirować, ale samemu jest, no powiem wam, dość niewygodnie coś takiego podłączać. I tak jak mówiłem, to jest podłączenie prowizoryczne na chwilę obecną, bo chcę sprawdzić po prostu dalszą część, czy kuć dalej, szukać dalej przyczyny wycieku, jeśli dalej jest. Także nie szłem tak, że wszystko wykułem od razu, bez namysłu, tylko odkrywałem stopniowo, no niczym archeolog i szukałem przyczyny krok po kroku. No teraz jak widzicie, napełniam wannę wodą i teraz no już tak jest dobre pół wanny. Pani mówiła, że tak gdzieś od pół wanny zaczęło dosyć solidnie ciec. Tutaj jeszcze sprawdzę tylko, czy tutaj nie ma wycieku i zaraz zejdę właśnie do garażu sprawdzić, o tutaj, i jak widzicie, woda cały czas leci, nie ma teraz tej wody przez chwilę. Choć musiałem zejść z piętra na dół, to woda cały czas z wanny schodzi. Jak widzicie, tej wody na razie nie ma i nagle będzie deszcz. O, i jak widzicie, zaczyna dopiero po pewnym czasie ta woda no dość, jak widzicie, dość ostro sobie lecieć. Także tutaj po konsultacji no ustaliliśmy, że trzeba kuć dalej. No szkoda było, ładna łazienka, ładne płytki, no ale siła wyższa. Czyli odkrywam resztę rur tutaj aż do tego wlotu do pionu.
Tutaj się starałem jak najmniej po prostu, żeby no, mieć pole manewru z tą rurą. No, pewnych rzeczy się nie przeskoczy przy takich pracach. No i tutaj wam powiem, rozwaliłem sobie solidnie palucha. Właśnie tutaj rękawiczki borwałem, te otuliny, tą izolację i powiem wam o ten rand płytki odkutej palcem, kciukiem uderzyłem i no, rozwaliłem sobie to naprawdę dość srogo. Także no, szewki mi musieli założyć, ale byłem twardy i do końca to zrobiłem. O i tutaj, dobra, tu muszę zasłonić niestety, bo żeby mi tego nie zblokowali, ale no, rozwaliłem się do mięcha. Oczywiście apteczka w samochodzie jest, szybki opatrunek i jedziemy dalej. Tutaj panele są winylowe, no też starałem się wyciąć, że tak powiem, taki no, korytko właśnie na wąż, bo to wchodzi do garderoby z łazienki, właśnie graniczy z garderobą i wchodzi do garderoby, także tutaj potem pani mówi, że i tak będzie szafa, że będzie zabudowane. No wszystko oczywiście konsultowałem sam, bez konsultacji no nie odważyłbym się tutaj cokolwiek robić. Tłumaczyłem dlaczego, po co i tak dalej. I tutaj też jak widzicie na początku mały kawałek wycinam tego panelu, znaczy to panel, no to jest winylowy, naklejany, także tyle dobrze, ale no nie chciałem też tam wykuwać, żeby to było jakoś tam specjalnie mocno poszarpane czy coś, no ale niestety do tej rury musiałem się dostać, ona z łazienki właśnie wychodziła do tej garderoby. No i tu jak mam odkryty ten kawałek, to oczywiście wykuwam, odkrywam rurę i tak kawałek po kawałku, aż dojdę do tej rury, która łączy się z pionem. Że taka trochę żmudna i no, o ile można powiedzieć, precyzyjna praca, bo no, trzeba uważać, żeby czegoś nie uszkodzić. No i to jak widzicie musiałem no, taki odcinek wyciąć i tutaj właśnie ta rura z tej łazienki właśnie wchodzi tutaj w ten pion, gdzie tam na dole w garażu właśnie ta woda sobie zlatywała. Teraz muszę, o widzicie, tu jest cały mokry ten beton, od razu widać, bo jest ciemniejszy, że to muszę ładnie wszystko odkryć i wydobyć te rury. I tutaj no za bardzo też się nie zastanawiałem, tylko po prostu jak te rury wydobyłem, wymieniłem wszystkie na nowe. Ale to za chwilę. Także tam widzicie na górze, może nie wiem czy widać, była rura uszkodzona i obrócona była tym uszkodzeniem w dół. Nie wiem, może była tam workiem ocementowana i tej wody tak nie leciało na początku, może była zalepiona, puściło, no ale na tej właśnie podłużnej rurze ten był uszkodzony, był taki mały otworek właśnie ocementowany, że tak powiem. No i tam w dwóch kolankach były przyszczypnięta, zawinięta uszczelka, no i to były przyczyny. Tutaj oczywiście wszystko czyszczę, żeby no, przygotować miejsce na nowe rury.
Te uszczelki, powiem wam, były tutaj pozostawiały do życzenia. Tu jeszcze sprawdzam w tym kielichu, które wchodzi do pionu. Też oczywiście sprawdzam uszczelkę, czy jest dobra. Także to wszystko idzie na śmietnik i damy nowe rury po prostu. No i tutaj mam przygotowane już wszystkie kształtki rury i to będziemy teraz łączyć, podłączać. Akurat miałem rury, tam się może pewnie zdziwicie, że część białych, część szarych, no ale takie akurat miałem na samochodzie. Powiem wam, że nawet się nie spodziewałem, że aż tyle będzie tej roboty, tyle wymiany. Dobrze, że miałem jakieś rury i że mogłem to zrobić, nie latając po sklepach, a najbliższy sklep to tam był, podejrzewam, parę kilometrów dalej. Że dobrze mieć zapasy. No i tutaj jeszcze właśnie te kolanka, które też tam wiele do życzenia pozostawiały. Ogółem od pionu do właśnie tej wanny wszystkie rury, wszystkie kolanka, wszystkie przyłącza dałem nowe. Też właśnie dlatego jest ważne przy montażu, żeby przesmarować uszczelki. Ja to używam tej pasty poślizgowej, ale nawet zwykły płyn do naczyń czy coś, żeby na sucho nie wciskać, bo później właśnie uszczelki można uszkodzić przy montażu i potem wychodzą takie właśnie problemy. Także to złożyłem wszystko. I teraz napełniam wannę. I oczywiście ten znowu test, sprawdzenie, czy są jakieś wycieki. Tam oczywiście zeszłem też na dół, sprawdziłem, bo nie inaczej. W sumie to powiem wam, że 2 razy chyba tą wannę napełniałem i spuszczałem wodę, żeby być pewnym, że nie ma żadnych wycieków. Po kolei wszystko sprawdziłem, łącznie z dołem. Wannę ustawiłem, podłączyłem. Tutaj co prawda nie pokazałem, ale obsilikonowałem ją. Powiem wam, że troszeczkę już mnie ten paluch zaczął rwać i tak to wyszło. I tak, moi drodzy, narobiłem się tam, kurczę, powiem wam, że kombo takie chciałem odkryć, niestety tam spore straty wyszły, ale inaczej nie szło. Tam rura jedna była uszkodzona. W 2 kolankach były podwinięte uszczelki, także tam jako tako przez jakiś czas trzymało, a później jak to pierdło wszystko, to tam normalnie tak, nie wiem, chyba mi się udało nagrać, ciurkiem tam leciała woda. Później jak ja to odkryłem, to już całkiem leciała jak chciała, także ja tam wszystkie rury generalnie nowe dałem. Wszystkie kolanka, kształtki rury dałem nowe, żeby nie było jakichś niespodzianek. Powiem tak, ktoś, kto to robił, nie postarał się. Nie wiem, jak tak można zrobić, ale teraz już tam jest ok. Całą wannę wody napuściłem, także zleciała, nawet kropelka teraz nie poleciała. Ale do tego pionu, tak widzieliście, przez łazienkę do tej garderoby. I do pionu się musiałam dostać, się wpiąć, wszystko wymienić do pionu. Także cóż, jest zrobione, to najważniejsze. Trochę strat, ale w garderobie klientka mówi, że tam pół biedy, bo tam będzie szafa do zabudowy. Tam chodzi o te
o te panele winylowe, że tam musiałem wyciąć. Te panele winylowe musiałem, no ale musiałem się tam do rury tej dostać, żeby to powymieniać. Wiem, że rozpierduchę zrobiłem, ale no ona szczęśliwa, bo mówi, no kurczę, nie szło się kąpać, bo tam prysznic jeszcze był, ale no jeszcze nie było szyby, jeszcze nie był zabudowany, także tylko wannę mieli, no i w sumie to szło wszystko, znaczy wszystko, no większość szło właśnie do garażu ta woda, także no zdecydowali się na... Skręć w prawo wodna, następnie skręć w prawo Wiana Duni. Zdecydowali się już na te kucie, bo mówią, lepsze to niż później właśnie, Skręć w prawo Wiana Duni. bo te stropy nasiąkną i to wszystko, także no mniejsze zło wybrali, chociaż tam potem mówią, do wiosny to wyschnie. Ja mówiłem, żeby tam to zrobili tak, żeby to wyschło, zanim tam zaczną malować, bo te stropy to wszystko nasiąknięte. No ale generalnie rzecz biorąc, jeszcze sobie palucha aż do mięcha rozwaliłem, kurde, o płytkę. No ale to są właśnie skutki niepracowania w rękawiczkach, o tym mówiłem. No ale no, właśnie za głupotę się płaci. Ale tak czy siak, no klientka zadowolona, jest zrobione, to najważniejsze. No ja dzisiaj mam dość, jadę do domu. 300 metrów. Skręć w prawo w Spokojna. Wystarczy na dzisiaj, także dzięki. Za dużo chyba tam nie nagrywałem, znaczy ile mogłem, tyle nagrałem, także dzięki i do zobaczenia przy następnych materiałach.